Policja. Witamy się serdecznie. Nie wiem, czy poznajecie, jesteśmy pod Białym Domem. Biały Dom, czyli siedziba i dom prezydenta Stanów Zjednoczonych. To właśnie tutaj gdzieś przechadza się właśnie Donald Trump. Słynny adres Pennsylvania Avenue 1600. Słuchajcie, co możemy wam powiedzieć? Przepiękny dom, tak jest biały, tak jest zaskakująco mały. Zbudowany w 1800 roku. Później zniszczony w 1814, później odbudowany. Biały Dom jest nazwany Białym Domem od początku XX wieku. No i chodźcie, pokażemy wam, jak wygląda z każdej strony. Dzisiaj możemy wam pokazać Biały Dom bez żadnych przeszkód, także pokazujemy go wam nawet bez krat. Przyjechała właśnie policja i zaczęła nas wyganiać sprzed Białego Domu. Mikołaj mówi, że ktoś będzie wyjeżdżał albo wjeżdżał, natomiast wszystkim kazano się wynieść. Wszyscy się tłoczą tam, zostali wygonieni do Lafayette Square. Tutaj cała droga jest opustoszona, jest policja i wszystkich jeszcze przeganiają, kto został. Kto by nie chciał mieć takich krat w tylnej szybie? Przyjechał drugi tajniak. Jeszcze taka ciekawostka, że naprzeciwko Białego Domu jest Lafayette Square, taki mały parczek. No i w tym parku możecie znaleźć nawet rzeźbę Tadeusza Kościuszki. Jak już nas wywalili spod Białego Domu, to przypomniała mi się taka ciekawostka. Kiedyś Biały Dom można było zwiedzać, niestety obecnie nie jest to możliwe. Jest jeden wyjątek, czyli możecie poprosić swojego ambasadora. Jak poprosicie swojego ambasadora, to on może wam załatwić takie zwiedzanie, ale to jest naprawdę bardzo trudne i trwa kilka tygodni. Amerykanie również nie mogą swobodnie wchodzić do Białego Domu, muszą taką wycieczkę organizować przez swojego kongresmena. A zaraz obok Białego Domu Departament Skarbu. A jakbyście chcieli przedostać się do Białego Domu, to tutaj macie strażnika i słupki. Tu macie kolejne słupki, tam macie kolejne bariery, no i dopiero możecie starać się forsować bramę. Waszyngton generalnie bardzo podobny jest do europejskich miast. To jest unikat na skalę Stanów Zjednoczonych. Patrzcie, tutaj jakbyście nie widzieli może tej szerokiej ulicy, no to te budynki to jak żywcem powiedzmy z Francji czy Włoch. Jak będziecie obchodzić Biały Dom, to polecamy wam zajrzeć do budynku Departamentu Handlu i tutaj znajduje się Visitor Center Białego Domu. Zaraz zobaczymy, czy jest otwarte. Jeżeli jest, to wejdziemy. Przeszliśmy przez security. Kazali nam nawet paski zdejmować, ale jesteśmy w środku. O, jaka fajna makieta Białego Domu. Nie wszyscy wiedzą, więc pokażę wam. To jest główna część Białego Domu, ale ona ma skrzydła. Skrzydło wschodnie, skrzydło zachodnie. To właśnie zachodnie skrzydło to jest to skrzydło, gdzie pracuje pan prezydent, gdzie jest gabinet owalny. Ogólnie to nie ma tu zbyt dużo do pokazania, powiem szczerze. Macie jakieś takie wystawy, ale nie są one jakieś takie najbardziej interaktywne. Dosłownie kilka rzeczy z Białego Domu. Trochę można sobie poczytać, ale kilka minut i jesteśmy gotowi do wyjścia. Niezłe mebelki kiedyś mieli w Białym Domu. To jest jedno takie krzesło pokazane, ale w Białym Domu jest cały zestaw. Wyszliśmy z Visitor Center. Jedyne co było fajnego to ta mapka, którą my zbieramy z NPS-u, więc wiem, że to należy do NPS-u. Tak ogólnie to nie do końca polecamy, chyba że ktoś naprawdę jest fanatykiem Białego Domu. Takie bardzo odtwórcze miejsce, ale za darmo. Ale wizualnie wygląda fajnie. Tylko szkoda, że trzeba się rozbierać jak na lotnisku, żeby tam wejść. Tak, dłużej nam zajęło security niż zwiedzanie, więc idziemy teraz na National Mall. Witamy się spod Washington Memorial. Największy obelisk świata. 169 metrów. Tu mniej więcej w połowie widać, jak się zmienia kolor, bo to oznacza, że wtedy została przerwana budowa. Cała budowa trwa 36 lat. No i oczywiście chodzi o pamięć George'a Washingtona. Ja jeszcze dodam, że na Washington Memorial można wjechać. Tam są windy, można kupić bilet. Tylko pamiętajcie, żeby kupić z wyprzedzeniem, bo one bardzo szybko się rozchodzą, a te windy wcale nie są takie szybkie,
ale przepięknie widać stamtąd Waszyngton na 4 strony świata. My niestety nie zdążymy tam wjechać, bo dzisiaj jedziemy zwiedzać Kapitol. Dotarliśmy pod budynek Kapitolu. Za pół godzinki mamy zwiedzanie, więc wcześniej trochę Wam o nim opowiemy. Kapitol, czyli jeden z symbolów Ameryki, jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków na świecie. Jest przeogromny. Rozpoczęto budowę w 1793. W 1800 odbyła się tutaj pierwsza sesja parlamentarna. Sam Kapitol czym jest? Jest to oczywiście siedziba Senatu oraz Izby Reprezentantów. To tutaj dzieje się cała polityka i to w końcu również tutaj zostaje oficjalnie zainaugurowana każda nowa prezydencja na tylnych schodach Kapitolu. Ta kopuła jest przeogromna. Ona oryginalnie taka nie była. Ona waży 4,5 tysiąca ton. Została dodana w czasach wojny secesyjnej. Wtedy przynajmniej prezydent Lincoln kazał ją ukończyć, a na samym szczycie jest tak zwana Statua Wolności i słuchajcie, ona ma 6 metrów wysokości. Tutaj trochę lepiej widać, jaki ogromny jest to budynek. On ma 16 tysięcy metrów kwadratowych, ma blisko 230 metrów długości. Zeszliśmy teraz piętro niżej, idziemy do Visitor Center. Zwiedzać Kapitol można za darmo, ale musicie mieć bilety wcześniej zarezerwowane. Jesteśmy w środku, teraz musimy odebrać nasze bilety i zaraz będziemy wchodzić do środka. My na szczęście mamy rezerwację, więc nie stoimy w żadnej kolejce. Jakbyście nie mieli, no to jest troszeczkę gorzej. Można tutaj dostać ciastka w kształcie Kapitolu. Nazywają się Capitol Dome i kosztują 9,30. Jesteśmy w stołówce Kapitolu. Tutaj jest naprawdę bardzo fajnie, jest dużo jedzenia i jak tam zobaczcie na wprost, to w ogóle jest polskie jedzenie. Patrzcie, jest polska kuchnia. Trochę muszę popracować nad pisownią, ale mega fajnie. Mamy chwilę jeszcze do rozpoczęcia, to Wam pokażę. Tak wyglądał Kapitol w 1800 roku. Miał tylko jedno skrzydło. Tutaj macie pierwsze znane zdjęcie Kapitolu z 1846 roku. A tutaj macie niedokończoną konstrukcję kopuły, która później została dokończona z rozkazu prezydenta Lincolna. No a tak wyglądają inauguracje prezydenckie, o tym też wspominałem. Ostatnia to oczywiście inauguracja Donalda Trumpa. Gotowi na zwiedzanie. Czekamy grzecznie w kolejce. Jak widzicie, ludzi pełno. Właśnie zaczęli wpuszczać. Są naprawdę bardzo oblegane wycieczki, ale są bardzo fajne, więc my polecamy. Na razie zaczynamy od krótkiego filmu. Ludzie zapełniają teatr. Zaraz będziemy oglądać. Wyszliśmy z teatru. Film taki ciekawy. Fajnie było sobie przypomnieć trochę historii. Teraz podzieliliśmy się na 5 grup. Będziemy mieli słuchawki, tak jak ma Gabi. I będziemy słuchać pana przewodnika. Rozpoczynamy zwiedzanie. Jesteśmy w pierwszej sali. Ta sala jest znana z kilku powodów, ale ostatnio znana z tego, że tutaj były te tragiczne zdjęcia ze szturmu na Kapitol. W tej sali znajdziecie też bardzo dużo posągów. Dokładnie z ich 13. Są to posągi z pierwszych 13 kolonii, które założyły Stany Zjednoczone. Tutaj macie na przykład rzeźbę ze stanu Nowy Jork. A tutaj Rhode Island. Tutaj jest tak zwany kompas, czyli miejsce, gdzie znajduje się dokładnie środek Waszyngtonu. Dokładnie w tym miejscu łączą się 4 główne dzielnice. Idziemy teraz do głównego miejsca w Kapitolu, na Kapitolu, czyli do tak zwanej rotundy. Zaraz pokażemy Wam kopułę od środka. Znajdziecie tutaj też bardzo dużo obrazów. To są obrazy z takich najważniejszych wydarzeń w historii Ameryki. Są oczywiście też rzeźby, ale tak naprawdę to słynie ta rotunda właśnie z tego, co widać u góry. Rotunda, widzicie jaka przepiękna, a tam w samym centrum
jest Jerzy Waszyngton. To jest apoteoza Jerzego Waszyngtona. Jest on tutaj przedstawiany jako bóstwo. Przeszliśmy do kolejnej sali. Ta sala, jak widzicie, również ma posągi. Doczytałem, że tutaj na Kapitolu każdy stan ma 2 swoje posągi. Spójrzcie tylko, jaka przepiękna jest ta sala. Cały Kapitol jest taki przepiękny. Kończymy już naszą wycieczkę. Zjeżdżamy schodami w dół. Zjechaliśmy z powrotem do Visitor Center i będziemy zaraz zdawać słuchawki. Taka 45-minutowa wycieczka. Ja zawsze lubię tu przychodzić. Wyszliśmy już z kongresu. Jak widzicie, jest nadal za nami. O, tutaj. Niestety strasznie się rozpadało. No cóż to zrobić. Wycieczka bardzo fajna, Tak. Ale dobra, ja już byłem, to mój drugi raz, więc Gabi, powiedz, jak się Tobie podobało. Wycieczka była bardzo fajna, mnie się podobało to właśnie, że dużo czasu spędziliśmy też w tej rotundzie i ona jest naprawdę bardzo piękna, więc zrobiliśmy dużo zdjęć. Historia, którą opowiada przewodnik, jest głównie nastawiona na Amerykanów, no ale to jest zrozumiałe i opowiada o różnych stanach i reprezentantach z różnych stanów, ale nas też pytał, skąd jesteśmy. I też nam dziękował, że przyjechaliśmy. Mi też się ta wycieczka podobała, uważam, że na pewno warto. Fajnie, jakby ona była trochę dłuższa, żeby pokazywali Izbę Reprezentantów obecną i Izbę Senatu. Tak jest trochę u nas w Polsce, no ale nie można mieć wszystkiego. Na pewno mimo wszystko warto tu przyjść, warto się trochę nauczyć. Jedna z fajniejszych rzeczy do zrobienia w Waszyngtonie. Ja tylko dodam, że wchodziliśmy o 1:50, jest 15:30, także półtorej godzinki trzeba na to liczyć. A jak wyjdziecie jeszcze za Kapitol, to możecie zobaczyć Bibliotekę Kongresu, czyli największą bibliotekę na świecie, oraz Supreme Court, czyli Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Dochodzimy teraz do Union Station, tu będziemy wypożyczać samochód i pokażemy Wam coś więcej niż tylko Waszyngton, ale o tym to już w następnych odcinkach. Tak Union Station wygląda w środku. Bardzo podobne do amerykańskiej stacji i też do tej w Toronto, muszę Wam powiedzieć, ale tak ogólnie lubię takie miejsca. Naprawdę mam nadzieję, że dostaniemy tu dobry samochód. Jedyne, czego żałuję, to tej pogody, bo Waszyngton jest tak przepiękny, jak świeci słońce. No przykro mi bardzo. Ja miałem okazję być w Waszyngtonie i była przepiękna pogoda. To miasto wygląda jeszcze lepiej niż to, co Wam teraz pokazujemy. W końcu wyjechaliśmy, dostaliśmy furę, którą chcieliśmy. I teraz się będziemy wozić po Ameryce. GMC. Wyłącz ten tryb sportowy. Co się dzieje, jak włączysz kierunkowskaz? Jest wibrator. Gdzie? W pupie. Nie możesz tego udostępnić, nie pozwalam. Mamy bardzo naszpiekowane auto elektroniką i na przykład jak się włączy kierunkowskaz, to kierowca to czuje. Tak. W odpowiednich Siedzenie. miejscach. Słuchajcie, dojechaliśmy do miejsca, które chcę Wam pokazać. Zajęło nam to chyba z godzinę. To miasto stoi w godzinach szczytu, więc naprawdę nie polecamy Wam samochodem jeździć po tym mieście. Udało nam się w końcu dojechać w miejsce, które od 3 dni próbowaliśmy przyjechać. Tak, miejsce, które jest obowiązkowe i Wy je widzieliście już dziesiątki razy na naszych vlogach, ale teraz pokażemy Wam je z drugiej strony. Mianowicie jesteśmy na National Mall. National Mall to jest takie około 3-kilometrowe pole, deptak, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie jest tu dużo trawy, a po bokach są drzewa i National Mall zaczyna się przy Kapitolu, a kończy się przy Lincoln Memorial.
I właśnie tutaj dotarliśmy. Nie kłamiemy was, popatrzcie, zobaczcie razem z nami. Za nami znajduje się Lincoln Memorial. I zaraz zobaczcie, jak wygląda z bliska. Przed Lincoln Memorial znajdziecie tak zwany reflecting pool, czyli płytki basen, który odbija wszystko w sobie. Tutaj widzicie, jak odbija Washington Memorial na przykład. Jest to bardzo, bardzo znane miejsce. Tutaj na przykład kręcili Foresta Gumpa. Lincoln Memorial to moje ulubione miejsce w Waszyngtonie. Tutaj warto przyjść zarówno w dzień, jak i w nocy. Naprawdę w nocy też się przepięknie prezentuje. No i też jest mniej ludzi, nie ukrywajmy. Jest to ogromny budynek, który ma 30 metrów wysokości, 57 metrów długości i naprawdę robi niesamowite wrażenie. Jeżeli chodzi o kolumny, które widzicie za mną, jest ich dokładnie 36. A dlaczego? Dlatego, że w chwili śmierci Lincolna tyle też było amerykańskich stanów. Stoję teraz w specjalnym miejscu, to właśnie tutaj Martin Luther King wygłosił swoje słynne przemówienie I have a dream. Taki miał widok. Idziemy teraz odwiedzić Abrahama Lincolna. Jak widzicie, siedzi dumnie na swoim krześle. To też ma swoje znaczenie oczywiście. Jak możecie zauważyć za mną, Lincoln siedzi i opiera ręce w dwóch różnych pozach. Jedna jest zaciśnięta, druga jest oparta luźno i oznacza to siłę i spokój. Tutaj wszędzie jeszcze możecie poczytać sobie jego najsłynniejsze przemówienie. Niestety pogoda nam się nie udała. Cały czas pada, jest wszędzie mokro, ale i tak warto tutaj wszędzie przyjść i to zobaczyć. Wzdłuż National Mall zobaczycie bardzo dużo takich memoriałów odnośnie wojen. Tutaj macie na przykład memoriał wojny koreańskiej. To jest wojna z lat 50. Tam również zginęło bardzo wiele osób. Niestety znowu pogoda nam się skiepściła, więc dam wam tylko znać, że tam na końcu tego basenu jest memoriał II wojny światowej. On również jest przepiękny. Jak tylko będziecie tutaj, to nie zapomnijcie go odwiedzić. Z drugiej strony jest bardzo podobny pomnik, czyli memoriał wojny wietnamskiej. Tak jak w Korei zginęło blisko 37 000 Amerykanów, tak w Wietnamie dużo więcej. Dlatego też ta ściana jest taka długa. Tutaj możecie zobaczyć mapę National Mall, czyli tak jak wam mówiłem. Z jednej strony Lincoln, po środku mniej więcej Washington Monument, a tutaj Capitol. Jest to naprawdę przeogromne, ponad 3 km długości, a przy okazji macie Biały Dom i Thomas Jefferson Memorial. Niestety musimy się już zbierać, więc nie zobaczymy wszystkich memoriałów, ale tak jak mówię, ich jest tutaj bardzo dużo i wszystkie warto zobaczyć, jeżeli tylko macie czas. Ostatnia rzecz, którą warto zobaczyć w okolicach National Mall, to jest jeszcze Jefferson Memorial. Taki podobny do Lincolna, tylko nie prostokątny, a okrągły. I on też jest przepiękny, więc jakbyście mieli czas, to też polecamy. A ja chciałam dodać, że z Waszyngtonem na zawsze będzie mi się kojarzył dźwięk samolotu, bo tutaj co chwilę startują, jest jedno z lotnisk w centrum i co chwilę startują samoloty i to brzmi, jakby wojna szła. Mała przerwa na jedzonko. Jesteśmy w Cracker Barrel. No i zaraz wam pokażemy, jak ta knajpa wygląda w środku. Tak w ogóle to jest knajpo-sklep. Czyli tutaj macie sklep i można sobie pokupować różne rzeczy, włącznie z bujanymi fotelami. Tam można coś zjeść. Tutaj macie sklep. W sklepie naprawdę dziwne rzeczy są, ale fajne. Tutaj takie nawet pamiątkowe by się rzekło. A my idziemy teraz do knajpy. A tutaj mamy knajpę i już siadamy.
Przyszło jedzonko, Mikołaj oczywiście stekusia, Ania zamówiła sobie burgerka. Powiem szczerze, wygląda średnio, przepraszam Ania. Gabi też burgerek, a pan Wojtuś, o kurde. Dobra, przepraszam, to był stek, ale patrzcie, pan Wojtuś tu sobie zamówił. Będziesz to ja? My już po kolacji, było bardzo dobre. Teraz idziemy do samochodu, jedziemy dalej. Wow. Takie rzeczy tylko w Ameryce. Dotarliśmy do naszego hotelu. Wzięliśmy sobie taki hotel z aneksem kuchennym, siucik, ale to tak zupełnie przypadkiem. Tutaj mamy miejsce do pracy, mamy łóżko, oczywiście łazienka jest, nic nam więcej nie potrzeba. Na nas już pora do spania, jest już przed 12, także żegnamy się z Wami, to był naprawdę długi dzień i owocny. Mamy nadzieję, że nasz wypad do Waszyngtonu Wam się podobał. Nie był taki, jak sobie wymarzyliśmy, ale cieszymy się, że zobaczyliśmy tak dużo. Ja się cieszę, że pokazałem Waszyngton Gabi, że pokazaliśmy go naszym przyjaciołom. Teraz jesteśmy już w nowym miejscu, ale nie powiemy Wam gdzie dokładnie. To zobaczycie w następnym odcinku. Tymczasem naprawdę jesteśmy zmęczeni, więc kładziemy się szybko spać, bo jutro robimy dla Was film z kompletnie innego miasta. Dzięki wielkie, że oglądaliście, dzięki, że zostaliście do końca. Zostawcie jakiś komentarz, jakiegoś lajka, jeżeli tylko macie ochotę, a jeżeli nie, to tym bardziej. Kończymy. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa!